Dzisiaj jest w Japonii dzień wolny, dzień morza tak zwany. Nic specjalnego się nie dzieje w związku z tym, ale jest dzień wolny. Jest w poniedziałek, bo jakiś czas temu w Japonii przeszło takie prawo, że po prostu zmienili sobie, ręcznie przenieśli sobie wiele świąt na poniedziałki, po to, żeby były długie weekendy. Ten był dobry na vlogie. Sklepy ze zwierzętami są przerażające w Japonii. Nie lubię tych sklepów ze zwierzętami. Są upiorne dla mnie. Te wszystkie zwierzęta wyglądają w ogóle niedorzecznie. Nie są prawdziwe zwierzęta. Ja zawsze mówię, że to jest jak pornografia. W sensie to nie jest prawdziwe życie. Panuje takie przekonanie, że w Japonii to nic nie robią, tylko pracują cały czas. Tymczasem relatywnie dużo jest dni wolnych od pracy. Ciągle coś wyskakuje. I wtedy wszyscy się chillują i napędzają gospodarkę przez wydawanie astronomicznych ilości pieniędzy. Na mieście rozwieszono takie oto te wstążki, nie wiem jak to nazwać. To jest taki letni festiwal, który się Tanabata nazywa i ta dekoracja będzie teraz wisiała przez parę tygodni. Jak będziecie w Tokio, to wiecie, możecie zaimponować znajomym, tłumacząc im, czemu to wisi. Idziemy do sklepu, bo Kasia sobie zażyczyła, że musi sobie kupić kalendarz, czy tam planer. To jest dział specjalistycznych notesów z gotowaniem. Tu jest breadlock, czyli można swój chleb indeksować. Festiwale, zabawa. Nie, to są te występy teatralne, muzea. Jeśli ktoś z Was liczył, że z Patronite'a mu wyślę kartkę z Gudetamą, mam dla niego dobrą wiadomość. Znalazłem. No i jeszcze kilka normalnych. Kolejna porcja pocztówek dla moich drogich patronów. Mis patrones. Misja zakupu notatnika zakończona pełnym sukcesem. Kawa moja, kawusia kochana. Mam dzisiaj plan, żeby odpocząć. To jest temat vloga dzisiaj, to odpoczywać będę. Kasia! Come here. What? Look. Is it a cockroach? No. Oh. Oh, yay! No dobrze, to uczciliśmy 100 000. Nie lubię opowiadać we vlogach o medytowaniu za bardzo, bo wydaje mi się, że jak opowiadasz o medytowaniu, to trochę przekreślasz sens medytowania. Tak jak złośliwy mistrz zen ci powie, to się robi bez żadnego powodu i po nic. No ale zachęcam, żeby sobie spróbować. Trochę można sobie poukładać rzeczy w głowie dzięki temu. Nie trzeba nic wiedzieć. Jest taka aplikacja, się Headspace nazywa, gdzie jest taki kurs medytacji, jakby ja tego kiedyś używałem, potem mi się znudziło. Ale jak chcecie pierwszy raz liznąć ten temat, to Headspace jest w porządku. Wiecie, jak pierwszy raz trafiłem w ogóle na medytację? Lata temu robiłem taką akcję miesiąc bez internetu i tam w ramach tej zabawy przez 30 dni jeden dzień zrobiłem taką godzinę próby, że przez godzinę nie rób absolutnie nic. Siedziałem patrząc w zegarek i to było moje pierwsze zderzenie z takim tematem. Ja nawet wtedy nie wiedziałem, że to co robię teoretycznie mogłoby być uważane za medytację. Jest niesamowite jaki mamy ciągle szum w głowie, ciągle tyle myśli i to jest taki nieuporządkowany bajzel. Myślę, że medytacja jest znakomitą techniką, taką techniką pracy z mózgiem. Ciekawe to jest, że akurat w kulturze wschodu to jest najpopularniejsze, bo w Japonii to raczej normalne jest, że się medytuje, w sensie to nie jest żaden temat. W Polsce to zawsze jakaś taka ciekawostka.
No dobra. Nie układałem klocków Lego od 15 lat. To jest zdecydowanie bardziej męczące niż to pamiętam. Generalnie robienie mebli z Ikei jest bardziej satysfakcjonujące dla mnie, bo przynajmniej się buduje prawdziwe rzeczy. Ale to też jest fajne. Idziemy się przejechać na Odajbę. Szybki przystanek do piekarni. Jurika Mama to jest oczywiście ta słynna bezzałogowa kolejka elektryczna. Jestem rozdarty, bo z jednej strony wiadomo, szkoda, że pada, ale z drugiej strony w deszczu wszystko ładnie się odbija i jeszcze ładniej wygląda obraz z kamery, nie? Dzisiaj się bawimy. Aparat Lumix GH4, obiektyw Voigtlander 17,5 mm z jasnością 0,95 oraz anamorfot, który wygina obraz i powoduje, że światło wygląda troszkę inaczej. I jeszcze ten bokeh, czyli rozmazanka, wygląda trochę inaczej. I to są właśnie lampiony porozkładane na Dzień Morza, czyli Umi no Hi, co po japońsku znaczy po prostu Dzień Morza. Spróbujemy się teraz pobawić w te light streak photography. Light streak photography. Fajny efekt, nie? Każdy z was może sobie zrobić to w domu. Wystarczy telefon, żeby latarka i długi czas ekspozycji zdjęcia. I można sobie rysować w powietrzu. Fajne. Będziecie kiedyś jechać pociągiem Jurika Mame, to siądźcie sobie z przodu. Dobre widoki. To tyle w dzisiejszym odcinku waszego ulubionego daily vloga. Ale nie lękajcie się, ponieważ już jutro kolejny, ponieważ to jest daily vlog, codziennie jest nowy odcinek. Oh, it's hard to think in there.